Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj kolejny dysk SSD z protokołem NVMe w standardzie M2. Posiadałem, jak wiecie, model SN550 i to w pierwszej dywizji, czyli tej najbardziej opłacalnej, najbardziej chwalonej. Pojemność 1 TB. Nadal używam go jako drugiego dysku do archiwizacji danych właśnie w laptopie. Natomiast ponieważ 1 TB nie jest pojemnością zawrotną, aktualnie cierpię już na brak miejsca, więc postanowiłem zamienić go na model 2 terabajtowy. Chciałem kupić model Lexara, żeby spróbować czegoś innego. Tutaj będziecie mieli link do Lexara. Niestety z uwagi na podmianę co najmniej kontrolera, a być może nawet pamięci, zdecydowałem, że jednak wybiorę WD Blue. Teraz nieco inaczej oznaczony. Tutaj mamy Western Digital, WD Blue, SN550, tutaj już tylko WD Blue i pojemność też przeszła w nieco inne miejsce na opakowaniu, ale kolorystyka jest zachowana. Dzisiaj model SN570, który może być interesującą opcją dla tych wszystkich, którzy posiadają starszy interfejs PCI Express 3.0 razy 4, ponieważ jest to jeden z najszybszych dysków w tym standardzie, nie licząc PCI Express 4.0, które oczywiście są kompatybilne wstecznie ze standardem 3.0. Natomiast jeżeli szukacie szybkiego dysku, który jest przy okazji chłodny i energooszczędny, to warto zwrócić uwagę na SN570. Ja wybrałem model 2 terabajtowy, który według producenta powinien zapewnić prędkości odczytu do 3500 MB. Poprzednik miał jedynie 2400 MB, a więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Za moment postaram się Wam wyjaśnić, dlaczego warto zwrócić uwagę na ten nośnik. Na wstępie może tylko zaznaczę, że WD czy Western Digital nie sponsoruje tego materiału. Dysk zakupiłem za własne środki, za własne pieniądze, na własny użytek, więc w tym momencie nie będę tutaj zobligowany do tego, żeby nie oceniać surowo tego modelu. Opakowanie tego modelu jest zbliżone kolorystycznie do całej serii WD, czyli niebieski kolor. Mamy pojemność 2 TB. Miłym akcentem jest miesięczna subskrypcja na Adobe Creative Cloud, czyli usługi Adobe w tej chwili w modelu subskrypcyjnym. Każdy może spróbować, kupując ten dysk, czy jest zainteresowany tego typu usługami. Adobe jest potentatem, jeżeli chodzi o obróbkę czy grafiki, czy też wideo. Na pewno mogę polecić ich programy, z których korzystałem. WD Blue SN570, słuchajcie, model następca 550, którą posiadałem i posiadam nadal, z której jestem bardzo zadowolony. Dyski, które odznaczają się bardzo dużą efektywnością energetyczną, niskim poborem prądu, niskimi temperaturami. W tym modelu poprawiono szybkości odczytu zapisu, pozostałe grzechy w postaci małego bufora SLC. No tutaj musimy wziąć pod uwagę, że ten dysk, dla kogo on jest? No w zasadzie dla wszystkich, chyba że przerzucacie setki gigabajtów codziennie, to poszukajcie innego modelu. To tak w skrócie, natomiast w szczegółach mamy na opakowaniu informację, że jest on w formacie M2 2280, chociaż tak naprawdę producent mógłby spokojnie zejść do 2240 chociażby, ponieważ ten dysk, powierzchnia na laminacie nie jest w całości wykonana. Jedną z największych zalet, słuchajcie, jest 5-letnia gwarancja, taką daje producent, daje to spokój i możliwość korzystania bez obaw z tego napędu przez kolejne 5 lat, a później oczywiście po takim okresie on się zamortyzuje, wymienimy go na inny model. Oczywiście NVMe to jest protokół, który wspiera 3.0, to jest istotne, i chyba 1.4 protokół, wersja 1.4, jeżeli dobrze pamiętam. Będziecie mieli tutaj informacje podane w postprodukcji. Producent chwali się 5-letnią gwarancją i odczytem do 3500 MB. Zapisu nie podaje, on też jest interesujący, bo w tym modelu akurat 2 terabajtowym, słuchajcie, jest to również 3500 MB. Zobaczmy, co otrzymujemy w środku. Instrukcja, opisy regulatorów, to jest nieistotne. Istotne jest to, co jest w środku, słuchajcie. I tutaj również ciekawe kwestie. Dlaczego ciekawe? Dlatego, że ciężko znaleźć w sieci testy wersji 2 terabajtowej. Są
wersje 1 terabajtowe, aczkolwiek z 2 terabajtową wersją jest zdecydowanie gorzej. Słuchajcie, ten model korzysta z kontrolera SanDiska 4-kanałowego najprawdopodobniej, który został wykorzystany w wyższym modelu SN770, więc to jak najbardziej na plus. Może to będzie w ten sposób lepiej widoczne. Tutaj jest to model 2082.10.081, model wykorzystany w modelu 2-terabajtowym SN770, który jest już dyskiem też drumless, czyli bez pamięci podręcznej, ale z PCI Express 4.0, więc tutaj przy 3.0 powinien też nieźle sobie radzić. I kości pamięci, słuchajcie, które też są bardzo istotne. Dlaczego? Bo są to dokładnie te same kości, które zastosowano właśnie w SN770. Tylko warto zaznaczyć, że rozmawiamy o modelu, w tej chwili mówimy o modelu 2-terabajtowym SN570. Czyli w tym modelu 2-terabajtowym są w zasadzie te same, jest ta sama kość pamięci i ten sam kontroler, który mamy w modelu wyższym. Zobaczymy, jak to przełoży się na testy praktycznej prędkości. Producent gwarantuje około 3500 MB zapisu i odczytu przy oczywiście buforze SLC. Po jego wykorzystaniu około 15 GB, niby niedużo. Ta prędkość spada do niestety prędkości niższej niż, przynajmniej w modelu 1-terabajtowym, według testów, do prędkości niższej niż w modelu SN550, ale wyższej niż w SN550 z drugiej rewizji, bo SN550, jak wiecie, miał 2 rewizje. Pierwsza, którą ja posiadam, ma prędkości po wykorzystaniu bufora na poziomie około 800, jeżeli dobrze pamiętam, megabajtów, a druga rewizja ma niestety już tylko około 400 megabajtów na sekundę. Stąd też tutaj mamy po wypełnieniu bufora, powinno być przynajmniej przy modelu 1-terabajtowym około 500-600 megabajtów na sekundę. To, co według mnie jest interesujące, to to, że nieważne, czy weźmiemy 1 czy 2-terabajtowy model, czy też 500 megabajtowy model dysku SN570, to otrzymujemy jedną kość pamięci. Więc tutaj zapewne zmienia te kości Western i po prostu w odpowiednie modele wrzuca odpowiednie chipy. To jest ciekawe, że zawsze mamy jeden chip, jeżeli chodzi o pamięć podręczną i oczywiście drugi chip, jeżeli chodzi o kontroler, który tutaj w modelu 1-terabajtowym, przynajmniej w testach dostępnych w sieci, był pierwotnie inny. W tej chwili, tak jak powiedziałem, są to chipy, że jest to kontroler, który montowany jest również w modelu SN770. Na pierwszej stronie mamy kontroler i chip pamięci. Druga strona, jak to już w Western Blue bywa, jest całkowicie pusta, więc dla użytkowników laptopów istotna informacja, jest on jednostronny. Możemy bez problemu zamontować nawet bardzo cienkich, płaskich subnotebookach ten napęd. No i co, moi drodzy, pozostaje mi tylko zamontować napęd i poddać go testom, które sprawdzą, czy rzeczywiście ten bufor wynosi tylko 15 GB, tak jak w modelach niższych, 1-terabajtowym, czy też więcej i czy prędkości zapisu, odczytu są w ramach bufora zgodne z tym, co deklaruje producent, czyli około 3500 MB na sekundę. Moi drodzy, podsumowując materiał, wyniki testów widzieliście. Ja ze swojej strony mogę tylko polecić ten napęd
570, tak samo jak polecałem pierwszą rewizję SN550, która oferowała bardzo dużo za relatywnie nieduże kwoty. Jeżeli jesteście ograniczeni do interfejsu PCI Express 3.0 razy 4, bądź też nie chcecie bawić się w dodatkowe chłodzenie dysków, bo tak naprawdę różnica między PCI Express 3.0 a 4.0 nie jest duża, to myślę, że ten napęd jest ciekawą opcją. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, zmienione w tej chwili kontrolery i kości pamięci, jak w modelu wyższym SN770. Osobiście poleciłbym ten model może nie jako systemowy dysk, chociaż tutaj też zapewne się sprawdzi, ale jako świetny dysk na dodatkowe dane. Jeżeli dużo odczytujecie danych, a przede wszystkim z tego się korzysta na przykład przy grach, a mniej danych zapisujecie, to te ograniczenie związane z buforem nie będzie dla Was problemem. W pozostałych sytuacjach, jeżeli nie przerzucacie codziennie setek gigabajtów danych, WD Blue SN570 będzie jednym z lepszych modeli dostępnych za relatywnie nieduże pieniądze, a 5-letnia gwarancja na pewno daje spokój. Przy tym nieduże zużycie prądu, bo jak widać 3,3 V, 1,8 A, to w porównaniu chociażby z dyskami Samsunga, które pobierają do 9 W, czy wieloma innymi, naprawdę niewiele. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę i subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. Ja zapraszam Was również do oglądania innych filmów na kanale, a tutaj na sam koniec zobaczycie jeszcze inne filmy o dyskach SSD. Zapraszam Was do oglądania, udostępniania. Do zobaczenia.